Oficjalnie stałam się molem książkowym. Pochłaniam książki, serie, jedna za drugą i nie mogę się powstrzymać. Wciągam je wręcz nosem i o każdej porze nie sypiam za dobrze przez to, dlatego że kładę się późno, bo oczywiście trzeba doczytać rozdział, trzeba doczytać historię, albo jak to tak przerwać w połowie. I niestety już powoli kończą mi się propozycje książek, które chciałabym przeczytać, więc może niedługo się troszkę uspokoję i już nie będę tak dużo czytała i bardziej zacznę je chłonąć powoli, jak przystało na książki. Witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Dzisiaj daily vlog, dlatego że mam parę tematów, z którymi chciałabym z Wami porozmawiać. Przepraszam, że jestem taka jeszcze niewyszykowana, ale za chwilę się tym zajmę. Muszę odprowadzić Eliasza, przyszykować jego plecaczek, więc taki delikatny poranek będzie. Jak już wspomniałam w takim mini intro, nie mam za dobrego czasu w internecie i o tym także chciałabym porozmawiać, bo no nie wiem, co się dzieje. Niestety hype u mnie nie działa. Od ostatniego filmu, który po prostu poszedł bardzo, bardzo w dół. No, nie wiem dlaczego, po prostu wszystkie moje filmy ostatnio idą w dół, a to jeszcze dobija mnie to, że brakuje hype, a teraz to jest taka nowość na YouTubie i YouTube bardzo na to patrzy, ile kto daje hype danemu kanałowi, żeby go podbijać. No niestety mój zaczął trochę poupadać kanał z tego, co widzę. Jakoś staram się trzymać, mam parę filmów, które chciałabym wstawić. Troszkę mi smutno, że po prostu moja praca nie idzie na marne, bo oczywiście Wy oglądacie ten kanał i bardzo się cieszę, że jesteście tutaj. Jeżeli widzicie ten film, to znaczy, że oglądacie większość moich filmów, co mnie niezmiernie cieszy. No ale jak widać, YouTube stwierdził, że to nie jest mój czas i nie będzie pokazywał moich filmów. Nie martwcie się, ja jak na razie nie rezygnuję z YouTube'a, nawet wstawiam 3 filmy w tygodniu, ale po prostu idą mi jakoś fajnie, za to montowanie naprawdę idzie mi przyjemnie, chociaż wyskakują różne błędy. To jest też trochę z powodu tego, że ja nie mam tylko YouTube'a, ja mam także moje dziecko, mam także sprawy w domu. Ostatnio troszkę się narobiło tych spraw, dlatego że mieliśmy sporo wyjazdów, jakichś takich emocjonalnych rzeczy, więc nie zawsze te filmy dowożę takie, jakie bym chciała, ale zajmuję się tym sama jak na nie patrzę, czasami wydają mi się dobre, dlatego że może się na nie napatrzę w trakcie montowania i nie widzę takich pomniejszych błędów, a chciałabym te filmy robić lepsze, dlatego też eksperymentuję. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeżeli czasami dźwięk nie działa, czasami kolory nie współgrają, ale to dlatego, że się uczę i odkrywam nowe rzeczy, a ta droga czasami troszeczkę potrwa. Więc i tak dziękuję Wam serdecznie, że tu jesteście, że oglądacie filmy. No widzicie, ja się nawet troszkę stresuję tym, bo no dzisiaj gadałam z supportem i oni sami nie wiedzą, o co chodzi z tym hype'em, więc nie wiem, jak to długo potrwa i no trochę mi się smutno po prostu zrobiło. Jezu, jak ja vloga zaczynam! Od smutku! Przepraszam Was bardzo. Wracam do picia kawy, chyba lepiej to wykrywać. Czas troszeczkę Wam powiedzieć na temat mnie, dlatego że zadaliście pytanie w ostatnim filmie, jakiej muzyki słucham, więc może czas w końcu zdradzić Wam, bo myślę, że chyba nigdy nie mówiłam Wam o moim zainteresowaniu muzycznym i niestety muszę Was poinformować o tym, że raczej K-popiarom,
Nie słucham K-popu. Może tak, nie wiem czemu nie mogę się wysłowić. Ogólnie nie mogę się ostatnio wyspać porządnie, chociaż kładę się spać około 12, wstaję około 7, więc myślałam, że wytrzymam, czyli ten sen jest wystarczający, ale jednak chyba muszę go troszeczkę wydłużyć, jako że ostatnio nie mogę się wysypiać. I wracając do tematu, to no niestety nie słucham K-popu, nigdy nie słuchałam, jakoś nigdy nie przepadałam. To jest bardziej spowodowane tym, że mój gust muzyczny raczej był przez bardzo długi czas po tej ciemnej stronie, czyli moja dusza jest po prostu czarna. Czarna w stroju i czarna, jeżeli chodzi o gust muzyczny. Ja mogę Wam tutaj zdradzić jedną taką informację. Przez 11 lat byłam pod rząd na Woodstocku. Więc naprawdę dużo czasu spędziłam na Woodstocku. Lubię taką muzykę. Lubię zespoły metalowe, hard rock, rock. Tutaj moja dusza jest i tak jak może już teraz nie na co dzień słucham, nie chodzę tak często na koncerty, oczywiście żyję w krainie K-popu, więc tutaj jest gorzej o taką muzykę. Koreańczycy nie znają się za bardzo na takiej muzyce, takiej muzyki nie słuchają. Nawet widać to po przedszkolu, gdzie albo są takie typowo dziecięce muzyczki, albo jest K-pop, albo słuchajcie, czasami techno. Moje dziecko zaczyna lubić chyba techno właśnie z powodu przedszkola, co moja dusza krwawi, bo czasami te utwory naprawdę są dla mnie ciężkie do przeżycia. No, nie, że nie lubię takiej muzyki, niech każdy słucha, jaką sobie lubi, ale ja nie jestem ich fanką, nie przepadam za takim rodzajem muzyki, dlatego jak widzicie, ja jestem po tej ciemnej stronie i teraz już tak często nie słucham, chociaż Rammstein się znajdzie, Metallica się znajdzie u mnie, System of a Down bardzo często, jeżeli sobie tak wiecie, chcę posłuchać, trochę się wyżyć, moja dusza potrzebuje tego, a tak to siedzę w latach 80s, czyli latach 80., czasami zahaczę o 70. i 90., ale ogólnie w 80s siedzę. Chyba to jest też spowodowane tego, że jestem rocznik 87, więc wtedy się urodziłam i wtedy jakoś ta muzyka mi najbardziej w duszy grała. No, tak jest. Mam nadzieję, że tutaj dałam Wam mały urywek tego, czego słucham. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że nie jestem fanką K-popu, ale no niestety to nie jest tak, że tego nie słucham, bo żyję właśnie w kraju K-popu, ale po prostu nie do końca ta muzyka mi duszy gra. Kiedy byłam dzieciakiem, to słuchajcie, przeszłam przez Spice Girls, przeszłam przez hip-hop, słuchałam Paktofoniki, a później po prostu już wlazłam w tą czarną strefę, czyli właśnie nawet był punk, był hard rock, był metal, nu metal też przez moment, tak, byłam na paru koncertach, słuchałam Linkin Park, no w tym rejonie po prostu krążę i taką muzykę robię. Dobra, wracam tutaj do montowania dalej filmu. Później pomyślałam, że poczytam sobie książkę, zrobię koktajl i puszczę tureckiej. Ja już zmontowałam mój film, renderuje się, on jest na niedzielę. Jeszcze posprawdzam, czy wszystko gra w filmie i wtedy będę mogła go wstawić na YouTube'a. On dopiero jest na niedzielę, więc na spokojnie. Słuchajcie, pytaliście się też o moją dietę, jak udało mi się schudnąć te 5 kg. Powiem Wam szczerze, że przez dłuższy czas miałam taki ciężki okres, dlatego że miałam bardzo dużo oprowadzania, dużo napiętego takiego grafiku, więc tak naprawdę nie miałam czasu na jedzenie tak zwane, więc
Początkowy czas to było po prostu mało jedzenia, bardzo mało jedzenia, dzięki czemu mój żołądek dostał takiego kopa i przez to też ustabilizował to łaknienie. Ustabilizował też to, że ten żołądek się troszeczkę skurczył, dzięki czemu ja nie potrzebowałam dużo kalorii i po prostu bardzo szybko się zaczęłam napełniać jedzeniem, dzięki czemu te kalorie zaczęły mi spadać i waga także razem z tym. Teraz jest coraz gorzej. Widzę, że po tych 5 kg mi się ten poziom wagi ustabilizował i teraz niestety próbuję schudnąć kolejne kilogramy, ale już to gorzej wychodzi. Moja dieta na ten moment jest taka, że po prostu za przeproszeniem za słownictwo, ale nie wpierdalam. Po prostu porcje są dużo mniejsze. Nie jem tak, nie jadam przekąsek. Ja nigdy nie byłam fanką słodyczy, więc to już od samego początku mi odpadło. Niestety jadłam późnym wieczorem jakieś przysmaki, czyli typu właśnie za często jadliśmy samgyeopsal, za często jadaliśmy tteokbokki i jak zredukowałam tą ilość tak naprawdę jedzenia takiego typowych posiłków, wiecie, kalorycznych, to ta waga zaczęła mi stawać i zrobiła się stabilna. Czyli teraz jestem około 60 kg od chyba 3 tygodni i właśnie mam problem z zejściem tego. Teraz staram się jakoś to zrzucać, ale idzie to znacznie wolniej. Pewnie jakbym teraz w moją dietę także wprowadziła jakiś sport, to pewnie ta waga wzruszyłaby ponownie, ale jak na razie nie czuję jakiegoś takiego pędu do żadnego sportu. Jedyne co to jeździmy na rowerach i znacznie więcej chodzę niż wcześniej, no ale mówię, jak na razie żadnego sportu, więc staram się dietą schodzić, dlatego dzisiaj na śniadanie, lunch zjemy koktajl i właśnie takimi lekkimi luncho-śniadaniami próbuję też zrzucić wagę. To jest też spowodowane tym, że ja zdecydowałam, że większość posiłek będę miała pod wieczór, dlatego że wtedy z rodziną się spotykamy, jadamy razem obiady, razem spędzamy czas, więc wtedy mamy taki rodzinny, większy posiłek, więc w ciągu dnia nie napycham się za bardzo i utrzymuję taki względny głód, czyli takie lekkie ssanie w żołądku, ale takie odrobinkę, że nie ciśnie mnie na jakąś przekąskę, nie ciśnie mnie na jakiś obiad wielki, ani też na nic takiego, co by mogło mi zamknąć ten głód, żeby mogłam napełnić żołądek. Też moja dieta nie należy na liczenie kalorii, mam deficyt kaloryczny i dzięki temu chudnę, ale nie liczę kalorii, bardziej jest to takie sprawdzanie, co jem w ciągu tygodnia, a nie co jem w ciągu dnia. W ciągu dnia czasami decydujemy się na większy posiłek, idziemy do restauracji, idziemy zjeść samgyeopsal, wtedy wiem, że to będzie tłustsze, więc odejmuję sobie te kalorie tak naprawdę w inny dzień i te posiłki są mniejsze, skromniejsze, nie takie napakowane węglowodanami, nie biorę w dużych porcji, dzięki czemu kalorie w ciągu tygodnia lepiej wyglądają i jakby się dopełniają. Tu zjem coś większego, to na drugi dzień wiem, że nie powinnam się aż tak zapychać. Dzięki czemu jakoś mi to wychodzi. Idą te kalorie i też czuję po sobie, że te rzeczy, na które mamy na sobie, też lepiej dużo leżą, dużo lepiej właśnie patrzy na moją twarz. Ostatnio spojrzałam na ostatni filmik na moim
I też czuję się dużo lepiej. Myślę, że też zauważyliście to, że jednak ta figura się polepszyła. Lepiej te rzeczy leżą na mnie. Dużo przyjemniej mi się ubiera codziennie. Nie muszę się martwić, że czegoś nie dopnę albo żołądek będzie mnie bolał, dlatego że mam za bardzo ściśnięty. Wszystko jest tak fajnie zgrane, dzięki czemu nie muszę się przejmować niczym i też jak zobaczyłam mój stary film, to twarz mi się bardzo mocno zmieniła. Te rysy są dużo takie mniejsze, bardziej zarysowane, bardziej takie kątowe, dzięki czemu też nie mam takiej, wiecie, pełni księżyca. Ten makijaż też lepiej wygląda, więc czuję się znacznie lepiej dzięki temu, że udało mi się schudnąć i ta dieta jednak mi w jakimś sensie pomaga. Jeżeli chcecie taki jeden dzień jedzenia na mojej diecie, to dajcie znać w komentarzach, z chęcią nagram dla Was. Ilość dobroci w koktajlu pomaga mi utrzymać to, że nie jestem głodna później. Naprawdę bardzo pyszny jest w ogóle ten koktajl. Czasami można troszkę go zmienić, dodać coś innego albo dodać więcej na przykład truskawek. Ja kiedyś zrobiłam z malinami i także było całkiem dobre. Teraz będzie czas na czytanie książki i odpisywanie na wiadomości, bo Monika do mnie pisze, więc muszę do niej napisać. O Jezu, znowu mój mąż za każdym razem Eliaszowi kupuje banany i potem się dziwi, czemu one nie schodzą. No, nie rozumiem tego. Chyba będzie trzeba zrobić może babeczki bananowe, dlatego że ciasto bananowe ostatnio nie schodzi, a tak to babeczki bym mogła wziąć dla dzieciaczków u nas w przedszkolu. Czemu by nie? Może? Bo zawsze się bawią tam na zewnątrz, chociaż temperatura spada masakrycznie, bardziej jest zima niż raczej jesień, więc w Korei wcale nie jest lepiej, w tym roku nie ma jesieni, więc mało dzieci zostaje w ogóle na tym przedszkolu, tym bardziej, że o tej godzinie już tam słońca nie ma, bo zasłaniają wysokie budynki. Dobra, zabieram się do picia, do czytania i do odpoczynku na chwilę. W którymś z weekly vlogów wspominałam Wam, że nie wierzę w siebie, w moje zdolności i było zapytanie, czy to się coś zmieniło. Powiem Wam szczerze, że i tak i nie. Myślałam, że to wszystko pójdzie prościej, ale za każdym razem jestem zdziwiona, czemu to nie idzie tak prosto, jak myślałam. Bo wiecie, budowanie społeczności, budowanie od zera Instagrama wcale nie należy do takich prostych zadań. Wydaje się, ale niestety, jeżeli nie wpadniemy w dobrą niszę, jeżeli nie wpadniemy w jakiś fajny content, jeżeli algorytm nas do końca nie polubi, to albo zostajemy ukrywani, albo po prostu jest to długotrwałym procesem. Tak było z moim YouTube'em, tak jest z moim Instagramem, tak jest, myślę, że z większości portali społecznościowych, w których jeżeli nie masz łudu, szczęścia albo znajomości, to może iść to bardzo ciężko. Na przykład ja obracam się w wielu takich pomniejszych kont i za każdym razem oglądając ich kontekst zastanawiam się, dlaczego im po prostu to nie idzie. Już mamy
mamy wieczór i chłopaki biorą prysznic i chciałam w ogóle opowiedzieć Wam o książkach, których ostatnio zaczęłam czytać, które czytam, które przeczytałam, bo trochę się ich nazbierało, więc chciałam się z Wami podzielić. Może ktoś by był zainteresowany, ale słuchajcie, wyszedł taki komentarz i stwierdziłam, że mogłabym go tutaj Wam wyjaśnić, dlatego że dostałam komentarz na temat czy porozumiewam się z moją koreańską teściową w sposób swobodny. Jeżeli miałabym być tutaj szczera, to oczywiście jest to ciężkie, dlatego że mój koreański nie jest na takim wysokim poziomie, żeby tak swobodnie rozmawiać, ale na pewno jest lepiej niż było. Próbuję rozmawiać, jakieś takie zdania formułować, próbuję też w jakiś taki miły sposób zaopiekować się, jak jesteśmy u mojej teściowej. Co prawda nie jest to proste. Moja teściowa też jest starszego wieku, więc jest taki dysonans między nami. Tym bardziej, że ja nie mówię po koreańsku, więc może to być takie ciężkie i dla niej, i dla mnie, ale próbujemy jakoś tak przełamywać te lody. I słuchajcie, też tutaj tak pomyślałam, że mogłabym podsunąć taką ciekawostkę, bo pewnie większość z Was myśli, że koreański to jest język honoryfikatywny, czyli rozmawiamy z osobami starszymi po koreańsku, z szefem, z naszymi po prostu wyższymi rangą pracownikami, rozmawiamy w sposób honoryfikatywny. W koreańskim mamy 3 poziomy. Mamy taki panmal, czyli to jest rozmowa taka typowo ze znajomymi, z bardzo bliskimi znajomymi. Mamy też końcówkę yo, czyli kiedy rozmawiamy z kimś nie na tyle bliskim, ale też nie jest to ta najwyższa forma. I mamy też oczywiście chondepmal, czyli tą wyższą honoryfikatywną formę, w którą zwracamy się właśnie do starszych ludzi oraz do pracowników. Ale kiedyś tak mi się rzucił taki TikTok i taka rozmowa między osobami, które bardziej w tej społeczności TikTokowej, że ktoś takie przeświadczenie istnieje, że w języku koreańskim to do rodziny, do bliskich osób, też tej rodziny rozmawiamy także w języku honoryfikatywnym, a tutaj niespodzianka, dlatego że nie zawsze tak jest. To już zależy od rodziny i ich podejścia oraz ich takiego bliskości w rodzinie. Na przykład mój mąż zwraca się do swojej mamy w panmalu, czyli nie zwraca się z tą najwyższą honoryfikatywnością i w taki sposób nie mówi. Więc to też wszystko zależy od układów, od tego, w jaki sposób my się porozumiewamy. Ja oczywiście, jako że weszłam w tą rodzinę późno, do tego oczywiście nie znam koreańskiego, to z teściową rozmawiam w tej wersji honoryfikatywnej, ale tej pośrodku, czyli z końcówką jo, a mój mąż za to właśnie rozmawia z swoją mamą, ze swoim tatą w panmalu. Czyli jakby bez honoryfikatywności. Więc jak widzicie, chciałam to też wyjaśnić, taką dać ciekawostkę, bo może kogoś to interesować. Też takie błędne przeświadczenie istnieje, że tylko i wyłącznie rozmawiamy honoryfikatywnie z naszą rodziną. A to nie jest prawda. Myślę, że to jest taka fajna ciekawostka, którą chciałam tutaj powiedzieć. Fajnie, że dostałam taki komentarz, bo mogłam też się w tym temacie wypowiedzieć. Oczywiście im mój koreański będzie lepszy, to też będę bardziej otwarcie rozmawiać z moją teściową, ale już prawdopodobnie się nigdy nie przerzucę na panmal z nią, dlatego że to też jest jednak różnica wieku i tego, że ja dopiero jestem taką świeżynką u nas w rodzinie, więc może to być troszkę takie niezręczne też pewnie po mojej stronie, ale także po stronie mojej teściowej. Dobra,
Dziękuję Wam bardzo za ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, o mojej diecie, o K-popie oraz o tym, czy myśleliście o tym, że Koreańczycy raczej zawsze zwracają się do osób starszych w rodzinie, ale też w pracy i wszędzie tylko i wyłącznie honoryfikatywnie, czy słyszeliście o tym, że używają także między sobą panmala. Dobra, do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć w kolejnym materiale. Pa!